Witam serdecznie dzisiaj o poranku. S&P 500, uwaga na te wzrosty, to ostrzeżenie, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie, bez względu na to, jaka jest koniunktura na rynku. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. S&P 500, uwaga na te wzrosty, to ostrzeżenie. Za nami kolejna ciekawa sesja na Wall Street. Indeksy giełdowe rosną, dane makroekonomiczne teoretycznie nie sprzyjają tendencji wzrostowej, ponieważ sygnalizują wystąpienie recesji, a tutaj rynek kontynuuje ruch do góry, dyskontując być może fakt, że ta recesja, spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i krótkie, a nie długie i będzie rozwleczone w czasie. Być może tak rynek próbuje teraz zdyskontować to, co się wydarzy. Natomiast na co należy zwrócić uwagę moim zdaniem, to fakt, że coraz większa ilość spółek na indeksie S&P zaczyna tworzyć swoje kilkutygodniowe, kilkumiesięczne maksima. Wiele jest już z nich mocno wykupionych i ten wykres w tle pokazuje, jak duży jest teraz odsetek spółek, które zaczynają być krótkoterminowo wykupione. I pytanie, co dalej się tutaj stanie? Zachowanie indeksu S&P moim zdaniem właśnie sygnalizuje to, że indeks giełdowy próbuje zdyskontować fakt, że recesja i spowolnienie gospodarcze będą płytkie i krótkie, a nie długie i że recesja będzie głęboka. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Jeszcze raz pamiętajmy, że giełda dyskontuje przyszłość, dyskontuje pewien wariant przyszłości, scenariusz, który ma się rozwijać za 6, za 9 miesięcy. Więc to, że teraz indeksy giełdowe tak wyraźnie rosną, moim zdaniem sygnalizuje, że jest próba zdyskontowania, że te osłabienie gospodarcze będzie krótkie i że będzie płytkie. Ale jak będzie, oczywiście zobaczymy, ponieważ indeksy giełdowe mogą w każdej chwili zawrócić i jeżeli tak się stanie, to w takiej sytuacji oczywiście powrót do tendencji spadkowej może być bardzo szybki. Indeks S&P rośnie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że to ostrzeżenie i uwaga na te wzrosty, ponieważ ten wykres, który teraz widać w tle, pokazuje, że nawet na takiej tendencji wzrostowej, którą mamy teraz, z każdym kolejnym tygodniem, z każdym kolejnym dniem rośnie krótka pozycja netto na tym indeksie na futures przez graczy, którzy teoretycznie mają większą wiedzę, są bardziej profesjonalni, czyli te fundusze hedgingowe, fundusze, które nastawione są na większe ryzyko. Teoretycznie z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień jest coraz większa krótka pozycja netto tych spekulantów, którzy tak jakby wykorzystywali tą tendencję do tego, żeby otwierać, żeby tankować nowe krótkie pozycje, licząc na nawrót do tendencji spadkowej. Indeks S&P zachowuje się naprawdę bardzo ciekawie, a powrót na poziom 4300 punktów moim zdaniem sygnalizuje, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, by już wkrótce przetestować potężne opory w rejonie 4360-80, gdzie mamy nie tylko Fibonacciego 61,8%, ale także średnią dwusecesyjną. I to jest ewidentnie teraz cel tendencji wzrostowej i ten opór może być testowany nawet jeszcze dzisiaj. Więc przed nami fascynująca sesja, która może oczywiście nam pokazać siłę byków, ale moim zdaniem to ostrzeżenie przed tym, że może być to jednak tylko ruch wzrostowy w tendencji spadkowej długoterminowej, a nie jakiś początek większej tendencji i początek ruchu w górę o trwalszym charakterze. Ostrzeżenie moim zdaniem jest faktem i należy zwracać uwagę, by nie dać się złapać w pułapkę. Uwaga na te wzrosty, moim zdaniem jest to pytanie uzasadnione, zwłaszcza gdy indeks S&P wychodzi nad poziom 4300 punktów. A dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych poznamy ważne dane makroekonomiczne, czyli produkcja przemysłowa o godzinie 15:15 za lipiec. Dane należą do kategorii twardych, czyli naprawdę super ważnych danych.
Więc każda rozbieżność może być interpretowana przez rynek bardzo wyraźnie i to też ostrzeżenie przed tym, że możliwy jest pewnego rodzaju zwrot tutaj na indeksach giełdowych w sytuacji, kiedy oczywiście dane byłyby zdecydowanie gorsze od prognoz, chociaż może wystąpić także taka pokrętna logika, że im dane gorsze, tym lepiej dla perspektyw co do stóp procentowych, że stopy procentowe osiągną swoje apogeum niżej niż wcześniej zakładano. Dlatego też bardzo należy uważać, jaka będzie reakcja potencjalnie po tych danych, z powodu tego, że ona nam powie, jaki jest sentyment na rynku. Na razie krótkoterminowy sentyment sprzyja popytowi na ryzyko, więc taka odwrócona, pokrętna logika może mieć miejsce. Natomiast gdyby się okazało, że rzeczywiście dane słabsze wywołują nawrót do tendencji spadkowej, byłby to sygnał, że odwraca się sentyment znowu na sentyment korzystny dla dyskontowania recesji i spowolnienia gospodarczego, które musiały być zdyskontowane w perspektywie następnych 6-9 miesięcy, bo jeszcze raz przypominam, giełda dyskontuje to, co się wydarzy za 6-9 miesięcy, więc na razie wzrostami rynek próbuje dyskontować, że recesja, spowolnienie gospodarcze będzie raczej płytkie i raczej krótkotrwałe, a nie długotrwałe i głębokie. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych to są praktycznie najważniejsze dane, na które należy zwrócić uwagę. Natomiast indeksy giełdowe w Azji dzisiaj sygnalizują nam, że popyt na ryzyko jednak ma przewagę. Giełdy w Azji sygnalizują nam tutaj optymizm, więc myślę, że indeks DAX także będzie próbował zaatakować poziom 14 tysięcy punktów. Ten poziom jest wyznaczony nie tylko przez psychologiczne oddziaływanie tego poziomu, ale także jako miejsce, gdzie przebiega ta półroczna linia trendu spadkowego. Wsparcie, moim zdaniem, wsparcia są bardzo oddalone, a opory są już blisko, więc także tutaj rośnie pewnego rodzaju ryzyko długich pozycji na indeksie giełdowym, ale zobaczymy, jakie trwałe będą te wzrosty i w sytuacji, kiedy będziemy testować te poziomy, czy popyt sobie z nimi poradzi dość gładko, czy zacznie się wahać i będziemy świadkami słabości popytu w rejonie tych oporów wyznaczonych przez analizę techniczną. Z danych makroekonomicznych dla Europy oczywiście wskaźniki ZEW dzisiaj o godzinie 11 za sierpień to są dane najbardziej aktualne, więc rynek może na nie zareagować, chociaż moim zdaniem w całym dzisiejszym dniu zdecydowanie ważniejsze są te o godzinie 15:15, czyli o produkcji przemysłowej dla Stanów Zjednoczonych. Warszawska giełda. Dzisiaj wracamy po długim weekendzie i myślę, że rynek giełdowy będzie musiał zdyskontować ostatnie wzrosty, popyt na ryzyko, więc spodziewam się wyższego otwarcia, a później próby wywołania tendencji wzrostowej łącznie z przebiciem poziomu 1750, który wydaje się być teraz kluczowy i newralgiczny. Czy tak się stanie? Wiele zależy od oczywiście kondycji popytu. Natomiast na polskich obligacjach widać cały czas napływ kapitału do polskich aktywów i to pomimo tego, że wczorajsza sesja przyniosła na rynku złotego osłabienie krajowej waluty i euro złoty i dolar złoty przetestował swoje najważniejsze opory albo je nawet naruszył. Jednak moim zdaniem tutaj dolar złoty i euro złoty wynika raczej z tego, co się wydarzyło wczoraj na euro-dolarze, czyli ze względu na spadki, niż na jakieś czynniki lokalne, które od czasu do czasu także mają wpływ na rynek krajowych aktywów, ale ich wpływ jest zdecydowanie mniejszy niż wydarzenia, które się dzieją na głównej parze świata, więc od kondycji amerykańskiego dolara zależy także to, co się będzie działo na rynku krajowej waluty. I to pomimo tego, że o godzinie 14 poznamy dane o core inflacji dla naszego kraju za lipiec. Prognoza wynosi 6,2, odchylenie standardowe 1,1, więc będzie bardzo łatwo określić, czy mamy do czynienia z zaskoczeniem, czy też rozczarowaniem danymi makroekonomicznymi. Dla rynku złotego moim zdaniem, bez względu na to, co się wydarzy, jakie będą dane makroekonomiczne, jednak ważniejsze będzie to, co się wydarzy na euro-dolarze, niż same dane makroekonomiczne. Natomiast wykres, który teraz widać w tle, czyli indeks dolarowy,
sygnalizuje nam, że jesteśmy w bardzo kluczowym miejscu, w miejscu newralgicznym, krótkoterminowym, ważnym dla amerykańskiego dolara, czyli w miejscu, gdzie przebiega górne ograniczenie miesięcznego kanału spadkowego na samym indeksie dolarowym, więc to, co się wkrótce wydarzy, będzie miało przełomowe znaczenie. Dalsze umocnienie amerykańskiego dolara może sygnalizować rynkowi, że występuje nawrót do tendencji ku aprecjacji amerykańskiego dolara, co miałoby oczywiście konsekwencje dla wielu rynków powiązanych z amerykańskim dolarem. Więc przed nami kluczowe decyzje, ważne sesje, ważne godziny i obserwujmy bacznie, czy ta główna para świata, czyli euro-dolar, kontynuuje tendencję spadkową, ponieważ jeżeli tak się stanie, będzie to dla całego świata sygnał, że mamy jednak odbicie od 6-miesięcznej linii trendu spadkowego, która przebiega dokładnie w okolicach tego oporu 1,0350, który wywołał tendencję spadkową. Opór 1,0350 zadziałał, więc tutaj możliwe jest rozpoczęcie jakiejś większej tendencji spadkowej, jeżeli oczywiście dzisiaj będziemy kontynuować ruch w dół i będziemy już łamać na eurodolarze wsparcie 1,0120. Ten poziom jest szczególnie istotny, ważny, krótkoterminowo widać, jak na przestrzeni ostatnich dni i tygodni ten poziom działał i funkcjonował, więc za każdym razem, kiedy test tego poziomu ma miejsce, warto obserwować zachowanie, czy czasem ten poziom nie jest przebijany. Jeżeli poziom 1,0120 zostałby pokonany, to oczywiście otwiera się droga do parytetu, żeby znowu przetestować te niezwykle ważne, kluczowe, psychologiczne poziomy. Na rynku forexowym zaczyna być coraz ciekawiej na rynku funta brytyjskiego. Na przestrzeni ostatnich godzin i dni niewiele się działo, cały czas konsolidowaliśmy się wokół tych poziomów, które teraz obserwujemy, jednak zaczyna działać także opór w postaci linii trendu spadkowego i poziom psychologiczny 0,85 także tutaj zatrzymał tych, którzy zaczęli sprzedawać funta brytyjskiego, czyli z technicznego punktu widzenia presja na funta brytyjskiego jest coraz bardziej prawdopodobna i jest scenariuszem bazowym w krótkim terminie. Warto także zwrócić uwagę na zachowanie walut z antypodów, czyli Australii i Nowej Zelandii. Sama para Australia do Nowej Zelandii testuje ważny poziom wsparcia i sytuacja techniczna, którą widzimy na wykresie, zaczyna dawać nam sygnały, że przed nami kluczowe wydarzenie. Sytuacja staje się binarna, więc albo para walutowa pójdzie w górę, albo pójdzie w dół. Jednak sytuacja techniczna generalnie i intuicja podpowiada, że raczej należy liczyć się z umocnieniem australijskiej waluty niż z osłabieniem tej waluty. Dlatego wygląda na to, że wkrótce inne pary powiązane z Australią i z Nową Zelandią także mogą przeżyć okres podwyższonej zmienności, co może cieszyć daytraderów i wszystkich innych krótkoterminowych spekulantów. Natomiast na rynku walutowym warto zauważyć także, jak bardzo znika korelacja między zachowaniem kanadyjskiej waluty a ropą naftową. Ta korelacja jest najniższa od 3 miesięcy, wykres to dobitnie pokazuje. Generalna korelacja jest taka, że jeżeli ropa naftowa rośnie na cenie, to kanadyjska waluta zaczyna się umacniać. Natomiast jeżeli ropa naftowa zaczyna spadać, to spada także wartość kanadyjskiej waluty. Teoretycznie tak powinno być, ale w ostatnim czasie, jak widzimy, zaczyna się rozjeżdżać ta korelacja i jej oddziaływanie nie jest tak silne jak jeszcze parę miesięcy temu, jak jeszcze na przykład miesiąc temu, więc warto zwrócić także uwagę, że przywiązywanie się do tych starych korelacji może być pewnego rodzaju złudzeniem i czasami może nie pomagać w takim codziennym tradingu. Warto pamiętać o tym, że te korelacje cały czas także się zmieniają. A sama ropa naftowa wczoraj zanotowała gwałtowny spadek. Mamy powrót oczywiście poniżej poziomu $90. Mamy potwierdzenie, że tutaj rynek chce raczej spadać niż rosnąć. Jesteśmy jednak na bardzo ważnych wsparciach, więc wkrótce bardzo wiele tutaj może się także wydarzyć. Sytuacja jest binarna także na ropie naftowej. Jeżeli dojdzie do pokonania ostatnich minimów, to oczywiście będzie to bardzo wyraźny sygnał, że tutaj ropa naftowa ma ochotę kontynuować tendencję spadkową
iż że przed nami następna fala, która może nas doprowadzić szybko do poziomów 65-75 dolarów, które są wyznaczone przez technikę jako potencjalny zasięg spadku. Dlatego to jest bardzo istotne, co się będzie działo. I jeszcze raz pamiętajmy o powiązaniu między ropą naftową a obligacjami. To powiązanie jest ścisłe, niezwykle istotne, a to oznacza, że każdy spadek ropy naftowej to jest sygnał do tego, żeby spadały także rentowności amerykańskich, niemieckich obligacji, a wczorajszy powrót poniżej poziomu 2,80 na rentowności amerykańskich obligacji to jest właśnie wskazanie, że rynek przywiązuje do tego większą wagę i oczekuje, że nawrót tendencji spadkowej ropy naftowej będzie także skutkował presją na kupno amerykańskich, niemieckich obligacji w ogóle na całym świecie, czyli żeby rentowności spadały obligacji, a ceny obligacji rosły. Więc poziom 2,80 na amerykańskich obligacjach jest kluczowy i oczywiście poziom 0,90 na niemieckich bundach. Niemieckie obligacje, wracając także pod poziom, o którym przed chwilą powiedziałem, pokazują, że przywiązują także dużą wagę do zachowania cen surowców, w tym do ropy naftowej. I na koniec Bitcoin. Bitcoin, który wczoraj co prawda nie pokonał najszybszej linii trendu spadkowego, a do najbliższych wsparć jest jeszcze bardzo daleko, jednak pokazał pewnego rodzaju słabość. Tak jakby nie potwierdzając tego optymizmu, który jest na indeksach giełdowych, obserwujemy także oczywiście korelację między Bitcoinem a zachowaniem indeksów giełdowych, jednak na razie tutaj te wzrosty są dość ślamazarne, nie są dynamiczne na rynku Bitcoina, dlatego to jest moim zdaniem kolejne ostrzeżenie przed tym, że te wzrosty na indeksie giełdowym nie muszą być trwałe. Natomiast gdyby w najbliższym czasie Bitcoin zaczął bardzo dynamicznie rosnąć, to oczywiście byłby to sygnał wspierający popyt na ryzyko na indeksach giełdowych na całym świecie. I jeszcze raz myślę, że warto także pamiętać o tej korelacji, powiązaniu między zachowaniem kryptowalut a zachowaniem indeksów giełdowych, w tym wypadku tych indeksów na Wall Street. Powiązanie jest silne i bardzo istotne. Także obserwujmy to, co się będzie wtedy działo. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj pięknego dnia i stopy zwrotu.